Kocie oko. Kocie oko. Powiem wam na samym starcie. Mały, ale wariat. Zarąbista kamera termowizyjna, taka amatorska. Przy okazji, zobaczcie jakie fajne jest etui. Jakie to jest małe. Zapinacie sobie bryloczek. Cyk do kluczy czy gdzieś. I już. Macie termowizję pod ręką. Nie trzeba wam telefonu z termowizją. Macie pod ręką. Powiem wam bardzo fajną kamerę termowizyjną. Siemano. O, popatrzcie tutaj. Już nie mam mgły. Brudną kamerę miałem przed nią. Życie. Powiem wam. Bardzo fajna sprawa. Byłem bardzo sceptycznie nastawiony. Takie maluśkie, nie wiadomo co, ale jak potestowałem, to zarąbista jest. Także wrzucę wam teraz, jakie ono ma możliwości, a później jeszcze coś dopowiem. No i dobra, słuchajcie, lecimy, co my tutaj mamy ogólnie. Także po lewej stronie mamy zakresy temperatur od minus 20 150, płynie od 100 do 600 i autozmiana. Damy autozmiany, niech będzie. Lecimy od dolnego, że tak powiem, prawego rogu. I tutaj mamy tak, tutaj mamy takie bardzo fajne, powiem wam, tutaj mamy gadżety już na samym starcie. Pierwsze, jak sobie klikniemy w punkt, zaznaczymy, pokazuje nam tutaj u góry temperaturę, prawda? Przejdę może od razu do tutaj tego tematu, żeby zmienić kolor tej czcionki, co jest na górze, będzie bardziej widoczna. I tak, później mamy linię, bierzemy linię, zaznaczamy sobie odcinek, o tu będzie, o taki na przykład, i mierzy nam średnia właśnie z tego odcinka, jak widzicie, L, średnio 29 stopni, czyli tu jest ciepło, zimno, średnio wyliczyło 29. Później idziemy sobie w taki prostokącik, kwadracik, ale można z tego robić kwadrat, prostokąt, co się chce. I tutaj to mi się podoba, bo to szuka najcieplejszego i najzimniejszego punktu właśnie tutaj, tak jak widzicie. Mamy, o, nie widać, trzeba zrobić chyba na żółto. O, okej. O, teraz bardziej widoczne. Widzicie? I także mamy tutaj teraz R1, tak, R1 to jest 32 i 27 stopni. Kółeczko możemy sobie zaznaczyć też, o, robimy okrąg jakiś taki. I to samo co z tym kwadratem prostokątnym, zależy jak to ustawimy. I średnica w kółko, także fajnie to jest, bo ustawiacie, jak sobie tam coś robicie precyzyjnie, ustawiacie tylko ten punkt i ono tylko i wyłącznie w tym punkcie sobie leci. Także C1 tutaj też mamy na dole. Tutaj jak pokazywałem jest właśnie zmiana czcionki. Tak niebieski, no niebieski to ciężki temat. Ten żółty chyba najbardziej tu pasuje, bo jest taki, no zależy w co celujemy, no i tyle, nie? No i na samej górze mamy usuń, także jak dajemy usuń, to usuwamy wszystko. Kolejny temat to jest te tła, nie wiem, filtry, można tak to nazwać. Tutaj mamy złoto, zielony, ten zielony mi się podoba, ja lubię zielony kolor. Mamy następne miasto, dżungla, tęcza. Tutaj mamy czerń, tynkowy i taki już tylko temperaturowy bardziej. Ja nie jestem specjalistą od termowizji, także wybaczcie. Mnie tam najbardziej podchodzi ten chyba ostatni, z tego co pamiętam ogólnie. Najbardziej te kolory są wyraziste. Jak się sprawdza bufor i inne rzeczy, to właśnie szuka się tych różnic, nie? Dalej, tutaj mamy nagrywanie, czyli albo zdjęcie, albo nagrywanie. Ja akurat ekran nagrywam z telefonu. Tutaj mamy linię pomocniczą, tak? Nie wiem właśnie, czy mi się włączyło, wyłączyło, nie, chyba idzie dalej. Linię pomocniczą tutaj mamy. A nie, przepraszam, nie, co ja linię pomocniczą? Tu jest wyświetlenie z aparatu właśnie telefonu. Mamy podgląd na to, co jest. Też tak patrzę, ja tak trochę pod kątem patrzę, bo żeby fajnie było nagrywane. Także zniknęło no tutaj. Jestem ciekaw, czy to się teraz nagrało, bo nagrywałem ekran i przełączyło mi się na przedni aparat, także jestem ciekaw, czy mi się to nagrało. No i żeby jeszcze raz to wszystko robił. No i tu mamy ustawienia.
Jasności 50 jest tak jak ma być. Ustawienie kontrastu też na 50% jest najlepiej. Linijka. Właśnie gdzie ta linijka jest? Ja mam tutaj jeszcze taką linijkę i nie wiem czego jej nie widać. Linia pomocnicza była jeszcze, albo może jest, ja jej nie widzę. No nie ma. Powiem wam, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale zróbmy tak. Usuńmy to wszystko. O. I teraz wejdźmy na tą linię. Była tu taka linia jeszcze z boku i nie wiem dlaczego jej teraz nie pokazuje. Tu mamy obracanie. Tutaj mamy obracanie w tych kierunkach jeszcze, w tą stronę. No, bo trzeba dać włącz. No ja cały czas jestem nauczony, że trzeba kliknąć i jest, a tu trzeba jeszcze dać po prostu włącz i jest taka z boku linia pomocnicza najwyższej i najniższej temperatury. No i wtedy można pododawać sobie te wszystkie bariery jakie się chce, prawda? Linie, cyk. Tutaj prostokącik, kółeczko dajemy i mamy wszystko, plus to linia pomocnicza. Normalnie danych mamy, co nie miara normalnie, także powiem wam, bardzo fajnie to się, bardzo fajnie, podoba mi się po prostu. No taki maluch, robi wrażenie. No jest tych możliwości tam bardzo dużo. Jak dla mnie fajne, bo nie potrzebuje własnej baterii, tylko leci no mi się wydaje, że z telefonu tak naprawdę, bo ja tu nie siedzę w tych wszystkich ustawieniach. Tutaj mamy na pudełku jakie ma parametry. Także widzicie. Dodatkowo mamy instrukcję obsługi. Po polsku też jest zestaw w zestawie. Tutaj mamy, jakbyśmy chcieli scena C, jakbyśmy chcieli tą kamerę po prostu gdzieś dalej wziąć, prawda, w zestawiku. Bardzo fajne tu i ogólnie tak ostatnio coraz bardziej designersko to wszystko robią, no i to mi się podoba, nie jest takie jakieś byle jakie. No i to zamknięcie, nie? Cyk, cyk, zamykacie, chowacie tą kamerkę tam w środku i dopinacie do czegokolwiek i nic jej się nie stanie. To jest taki maciopci maluszek, naprawdę. Nie wiem, ma ze 3 cm pewnie na 1,5. Mam gdzieś tutaj metr, nie ma metra, a nieważne. Także powiem wam, bardzo fajny sprzęt. I będę używał na pewno, bo mój FLIR padł. Już umarł śmiercią naturalną. Niestety to była kamera używana i dokonała żywota, a wiecie, że ja tutaj termowizja, czy do magazynów, jednych, drugich magazynów. Tutaj ważny temat, termowizja, czy do bufora sprawdzenia. Już później, jak będę na wyższe temperatury grzał, gdzie co ucieka z niego, czy do testowania, patrzenia na oryginalne magazyny energii. To się cały czas przydaje. A tutaj widzicie kabloteki, nie wiadomo czego, geigery się świecą i nie ma problemu. Także bardzo fajny temat. Jak ktoś by chciał, standardowo linki w opisie, bo powiem wam, w tych pieniądzach nic gorszego ani nic lepszego nie kupi, ale jest dużo możliwości. Widzę, że to się dopiero tak naprawdę pojawiło na rynku. Nie ma wcześniej tego tak dużo. Także no bardzo fajnie. Także z mojej strony tyle. Możliwości pokazałem na starcie jakie ma. A resztę będzie w trakcie eksploatacji tak naprawdę w innych filmach. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się ciepło i do następnego